Witam serdecznie, w tym filmie zapraszam Was do najstarszego miasta Malezji. Historia Melaki sięga początku XIV wieku, kiedy to została założona przez byłego księcia z Sumatry, który przywiózł ze sobą islam na te tereny. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu nad cieśniną o tej samej nazwie, Melaka szybko stała się kluczowym portem handlowym. W XV wieku Melaka była już potężnym sułtanatem, który postanowili zdobyć Portugalczycy. W XVII wieku miasto zaś przeszło pod kontrolę Holendrów, którzy następnie oddali je Brytyjczykom. Brytyjczycy jednak inwestowali pieniądze w Georgetown na wyspie Penang i Melaka powoli podupadała. Jednak każda z tych nacji zostawiła coś po sobie i dziś możemy podziwiać piękną kolonialną zabudowę. Pomimo że stara część Melaki jest pełna pięknych zabytków, tak uległa mocno komercji. Place i wąskie uliczki wypełniają szczelnie stragany z chińszczyzną i kolorowe riksze podświetlane LEDami. Nie odczujemy tutaj klimatu znanego z innych historycznych miast Azji czy świata, ale z pewnością mogę nazwać to miasto malezyjską stolicą kiczu. Jednak to, co może nie do końca podobać się Europejczykom, nie stanowi żadnego problemu dla Azjatów, którzy wydają się w niebo wzięci tym stanem rzeczy. Dziś Melaka to prężnie rozwijające się miasto, w którym ciągle powstają nowe hotele i osiedla mieszkalne. W ostatnich latach usypano nawet sztuczną wyspę, na której to zaczniemy ten film. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Witam Was z kolejnego nadmorskiego miasta Malezji, czyli Melaki. Melaka jakiś czas temu została rozsławiona przez przewodnik Lonely Planet, stąd jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Malezji. Ceny nieco droższe i mam tutaj takie pewne porównanie, bo byłem w tym miejscu ostatni raz w 2016 roku i wtedy bardziej przypominało to jakieś prowincjonalne, zapuszczone miasteczko, a dziś nastąpił tu jakiś boom budowlany. Jest mnóstwo wieżowców, większość stoi pustych, mnóstwo porzuconych budów. Jest tutaj wyspa portowa, jest piękny meczet, praktycznie ta cała wyspa jest jakby opuszczona. Wygląda to jak miasto duchów. Nie wiem, albo to zostało wybudowane świeżo, ale są w środku puste. Są puste, nigdy nie zostały zasiedlone. Dużo też starych jakichś budynków, magazynów. Wszystko jest tutaj opustoszałe. Jeżeli myślicie, że pandemia zostawiła spustoszenie w Polsce i wiele zakładów zostało zamkniętych, w Azji było dużo gorzej. Tutaj lockdown był o wiele silniejszy. Trzymano ludzi w domach przez długie miesiące, wszystkie firmy były pozamykane, nie działała komunikacja publiczna i dziś widać tego efekty. Całe dzielnice stoją opustoszałe. Wiele miast przypomina miasta duchów. Ewidentnie znowu się tutaj ktoś przeinwestował. Miał tu powstać ekskluzywny hotel, tuż przy meczecie Arab City, no ale jak widać jest nieukończony. Stan surowy. I w ogóle wszystkie tutaj te budynki są opuszczone. Wiszą tylko kartki, że można się umówić na oglądanie lokali pod wynajem, ale to już wszystko zardzewiało, tak zarasta grzybem. Nie ma nigdzie podłączonych liczników na prąd, więc nie ma tutaj zasilania. 1 na 100 lokali jest używanych, bo tak jak gdyby coś tam się działo, czasem stoi jakiś samochód. 99% jest opuszczona albo w ogóle nigdy nie została zasiedlona. Prospekt. Jak to miało wyglądać? Znowu kolejna idealna wyspa, piękna galeria, apartamentowce, park wodny. No ale nic z tego nie wyszło. Póki co to wszystko stoi porzucone. Pandemia zastopowała. Czuję się tutaj jak w filmie o zombie. Wydaje się, jakby za chwilę zza rogu miała wyskoczyć tutaj horda. Idealna sceneria do filmów postapokaliptycznych. Jest jeden mieszkaniec tutaj, czyli nie jest to miejsce do końca opuszczone, ale ucieka. Chodź.
Chodź. Nie jest zbyt zainteresowany. Chodź. Jest tutaj zamknięte biuro sprzedaży mieszkań. No i widać, że to był cały kompleks sztucznych wysp. Terminal portowy, olbrzymia wieża na środku na wodzie, marina dla statków, terminal pasażerski. Wybudowano z tego może 5%. Czy zrobiono tylko tą jedną wyspę, a reszty nie ma. Budowano też takie rzędy kamienic, stylizowanych na stare portugalskie kamienice. Nie widać, żeby gdziekolwiek w tych mieszkaniach coś było. Są tutaj w niektórych miejscach jakieś sklepy, które chyba też już dawno upadły. Jak chodzi o galerię, to też hula tutaj wiatr, okna powybijane, drogi puste, zero samochodów. Kolejny surrealistyczny obrazek. Tu jest sklep, który upadł. Nowe ciuchy, była wyprzedaż, wszystkie po 10 ringgitów, czyli 8,50 zł. No pozbywali się czego mogli już. I tutaj ekskluzywny pasaż handlowy, street food. Tu być może coś jeszcze wieczorami działa, aczkolwiek nie wiem, czy ludziom zechce się tu z miasta przyjeżdżać. Wrota Melaki, tak się miał nazywać projekt. I proszę, wszystko jest do wynajęcia, for rent. O, i taki lokal usługowy możemy sobie wynająć za 500 zł miesięcznie i prowadzić tutaj kawiarnię. Też nie ma takich durnych wymagań odnośnie sanepidu, inspekcji pracy, spełniania norm unijnych itd., więc koszty prowadzenia są zupełnie inne. Miejsce to jest kolejnym przykładem nieudanej wielkiej inwestycji. Zamiast tętnić życiem, świeci pustkami, a nad wyspą góruje nieukończony olbrzymi kompleks handlowo-hotelowy z aquaparkiem na dachu. Być może kiedyś ten projekt zostanie dokończony, jednak dziś mieszkają tutaj wyłącznie koty i ptaki. Jedynym miejscem, w którym coś się dzieje, jest potężny meczet na wodzie, oddany do użytku w 2006 roku. Obok meczetu stoi minaret, który służy jednocześnie jako latarnia morska. Tymczasem z wyspy przenosimy się do starej części miasta na dzielnicę chińską. Spora część Melaki wpisana jest na listę UNESCO i znajduje się tutaj oprócz dziedzictwa portugalskiego, holenderskiego i angielskiego mnóstwo pozostałości po Chińczykach. Praktycznie na każdym kroku spotkamy jakieś chińskie świątynie. I teraz jesteśmy w takim ciekawym punkcie. Jest to najstarsza studnia w Melace. Oczywiście wykopana przez Chińczyków. Nawet jest w niej woda. Studnia została wykopana w 1458 roku, także ma ponad 500 lat. W 1511 została zatruta przez malajskich wojowników i zatruta woda zabiła wtedy wielu Portugalczyków, którzy już byli na tych terenach. Tuż obok studni znajduje się pomnik poświęcony Chińczykom, którzy zginęli z rąk Japończyków w czasie II wojny światowej. Wtedy cały Półwysep Malajski został opanowany przez Japończyków. No i tutaj Chińczycy, którzy byli w stanie wojny z Japonią, byli uważani przez Japończyków za podludzi. Tak jak Niemcy traktowali Żydów, tak właśnie Japończycy traktowali Chińczyków, nawet jeszcze gorzej. Była partyzantka, to jest pomnik poświęcony chińskiemu ruchu oporu na tym terenie. Takie kaktusy zapewne wielu z Was ma w domach. W naturalnych warunkach dorastają do 3 metrów wysokości. W polskich domach widziałem może maksymalnie metr. Oprócz Chińczyków mieszkają tu oczywiście Malajowie, muzułmanie i tak wygląda cmentarz malajski, wyznania muzułmańskiego. Jak widzicie, groby bardzo proste. Nikt niczego nie stawia, żadnych kwiatów, żadnych zniczy. Też widzę, że popularne są takie płytki łazienkowe tutaj do grobowców. A tutaj tym samym, czym może jakim zostanie z remontu łazienki trochę płytek, to nie robią grobowiec z tego potem. Gdzieniegdzie można się natknąć na tradycyjne, stare chińskie domy i są one jeszcze w większości zamieszkałe. Jest tutaj też dużo bardzo ciekawych, oryginalnie urządzonych kawiarni. Warto więc wstąpić do którejś z nich na sok albo coś innego, co kto lubi. Nie wszyscy Chińczycy jedzą mięso. Okazuje się, że jest sporo knajp wegetariańskich. Thanks. I można tutaj naprawdę bardzo smacznie zjeść. O ile u muzułmanina zwykle był problem z warzywami,
jest dużo ryb, ale warzyw nie za wiele, no i mnóstwo cebuli we wszystkim. Za to, co widzicie na stole, 2 talerze wypchane po brzegi wszelkimi warzywami, tofu, grzybami. Za to wszystko z 2 herbatami mrożonymi 20 ringgitów. Warzywa kosztują tyle, ile powinny, czyli najmniej. Droższe są ryby, a najdroższe jest mięso. Kurczak, później wołowina, mięso kozy czy barana. Cena w Polsce jest odwrotna. Wegetariańskie jedzenie jest droższe, warzywa są droższe niż mięso, czego nigdy nie byłem w stanie pojąć. Na chińskiej dzielnicy oprócz zabytkowych kamienic i świetnych knajp znajdziemy też liczne świątynie, w których możemy podglądać miejscowe rytuały religijne. Warto też zapuścić się w wąskie uliczki pełne murali, które tworzą prawdziwy labirynt. I w odróżnieniu od głównego deptaka nad rzeką czy handlowej ulicy Jonker, praktycznie nie ma na nich ludzi. Można więc tutaj pospacerować w spokoju i rozkoszować się sztuką uliczną. Przed chwilą zaparkowałem właśnie tutaj na parkingu jakimś miejskim, żeby opłacić 60 cenów, czyli to jest jakieś 50 groszy tego parkingu. Musiałbym mieć jakąś aplikację, instalować to i tak dalej. Podszedł tutaj Chińczyk miejscowy, opłacił mi parking, nie chciał nawet tych 50 groszy. No naprawdę mili, uczynni ludzie. I to na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Malajowie czy Chińczycy są tacy zdystansowani, niezainteresowani w ogóle nami. Taką mają mentalność, kulturę, że nie narzucają się bez potrzeby. Nie będziemy tutaj nagabywani na każdym kroku, czy tak jak na przykład w Indiach, każdy krzyczy do nas hello i tak dalej. Tu tego nie ma, jest święty spokój, ale znowu jeżeli potrzebujemy pomocy, to na pewno nikt nam jej tutaj nie odmówi. Centralny punkt Malaki, wieża zegarowa, kościół Malaka z 1753 roku i tutaj już wieje komerchą na kilometr. Stragany, selfie pointy. No i najbardziej charakterystyczną rzeczą Malaki są riksza, ale nie byle jakie riksza. Są tutaj bohaterowie Marvela, Hello Kitty, tutaj kucyk pony i to wszystko jeszcze dodatkowo świeci i gra. Wieczorem każda z tych rikszy będzie podświetlona, można się przejechać. Jak dla mnie Malaka, centrum Malaki, bo poza centrum jest całkiem fajnie, jest królestwem malezyjskiego kiczu. Zawieruszył się tutaj też niemiecki moździerz okopowy z I wojny światowej. Malaka jest naprawdę fajnym miastem, ale zepsutym przez wszechobecną komerchę i kicz. Jest tu na przykład wystawa pociągów, ale oprócz tego te właśnie stragany, te riksze z jakąś tam Hello Kitty. Można tutaj sobie wypić na przykład szejka kokosowego czy mango z lodami. Wszystko około 5 zł. Kokos, mango, liczy. Nad Starym Miastem góruje Fort Famosa, czyli fortyca zbudowana przez Portugalczyków. Choć zabytek nie przetrwał w pełni do dzisiejszych czasów, zachowała się część murów i brama Porta de Santiago, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, a zarazem jednym z najstarszych kolonialnych zabytków w tym rejonie świata. Na wzgórzu mieszczą się również ruiny kościoła świętego Pawła, obok którego znajdziemy nagrobki niektórych portugalskich gubernatorów. Poniżej nad brzegiem rzeki za czasów panowania Holendrów powstał Dutch Square z pięknymi czerwonymi budynkami ratusza holenderskiego oraz jedynego kościoła z czasów kolonialnych, który zachował się do dziś w całości. Plac pod wieżą zegarową i fontanną królowej Wiktorii wypełniają jednak obecnie stragany i kolorowe riksze. Można przyjąć, że jest to turystyczne centrum miasta. Wzdłuż rzeki w obu kierunkach rozciągają się promenady pełne modnych knajpek oraz wypełniających je turystów. Jednak ciekawie robi się dopiero po zmroku. Wtedy miasto podświetlone jest wszelkimi kolorami taśmy RGB, a z kolorowych riksz dobiega głośna muzyka zagłuszająca się nawzajem. O ile w dzień Malaka wygląda strasznie kiczowato, w nocy już jest naprawdę dużo lepiej. Jest tutaj mnóstwo atrakcji, będzie co robić na kilka dni, jest mnóstwo muzeów, część nie warta w ogóle odwiedzenia, bo są to typowo takie chwyty pod turystę, ale można zobaczyć miejscowe Muzeum Techniki czy Muzeum Morskie. Mamy tutaj też taką fajną replikę w skali 1:1 statku portugalskiego, który kiedyś przybił do tych brzegów
Mnóstwo food courtów wszelkiej maści. Możemy tutaj naprawdę zjeść każdy rodzaj pożywienia azjatyckiego. Jest bardzo kolorowo, bardzo kolorowo. Czasami kiczowato, ale ogólnie podoba mi się. Jedno na pewno z bardziej takich kolorowych nocą miejsc w Azji i chyba najbardziej kolorowe w Malezji. Wszystko wygląda jak jakiś wielki odpust pomieszany z wesołym miasteczkiem. I o ile można powiedzieć, że w dzień te riksze wyglądały kiczowato, to teraz spójrzcie na to. Takie coś jest dostępne tylko w Melace. Na szczęście nie rozlało się to nigdzie w Azji i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Dla dzieci jest dobra atrakcja, nie powiem, ale ja to bym się wstydził czymś takim jechać. Tych riksz są tutaj setki, każda jest inna. Niektóre to są naprawdę dzieła sztuki, ale błagam was, nie próbujcie tego powtarzać w Polsce. Żeby ta moda tylko nie zalęgła się nad polskim morzem czy jeziorami. A jakby ktoś był ciekaw, ile kosztuje taka przyjemność, to w dzień jest taniej, bo można się przejechać za 20 ringgitów, a nocą cena wzrasta, no bo wiadomo, są lepsze wrażenia audiowizualne. Nocą trzeba zapłacić już tak 50-60 za taką 15-20 minutową przejażdżkę. Jonker Walk, czyli najpopularniejszy, najbardziej zatłoczony taki deptak, food court, targowisko, wszystko w jednym w mieście. Jest tutaj tak dużo ludzi, że momentami to się wszystko kurkuje i nie da się w ogóle przejść, niczym droga na helu w wakacje. Chińczyki tłoczą się tutaj niemiłosiernie. Jest to też takie najdroższe miejsce, więc jeżeli chcecie tu robić zakupy czy jeść, nie polecam. Wystarczy pójść na jakikolwiek inny food court, a są tego dziesiątki, jak nie setki w tym mieście i tam będzie dużo taniej i przyjemniej, bo przynajmniej spokojniej. Ale warto tu przyjść, zobaczyć, bo jest bardzo kolorowo. Dużo się dzieje, aczkolwiek dla mnie jest to bardzo męczące miejsce. Są tu niedźwiedzie, wszelkie postacie z bajek. Jest nawet taki potwór z filmu Krąg. Transformersy tutaj, Michael Jackson. Brakuje tylko Janosika, z którym można byłoby sobie zrobić zdjęcie. A tak naprawdę jest tutaj wszystko. Janosik pobiera chyba 20 zł teraz już, bo inflacja. Czyli niedźwiedź biały to już w ogóle chyba jeszcze więcej. Zresztą nie wiem, napiszcie jakie są teraz ceny. Dla spragnionych alkoholu jest też ulica z barami. Małe piwo kosztuje tutaj od 10 zł wzwyż. Nie tak dużo nawet jak na Malezję. Nocą można dostać tutaj prawdziwego oczopląsu, a nawet epilepsji. Jednak jeśli ktoś nie lubi komercji, tak nawet w samym centrum miasta znajdzie się kilka interesujących punktów. Jeśli szukamy jakichś bardziej autentycznych doznań, można odwiedzić zrekonstruowany Pałac Sułtana, w którym mieści się ciekawe muzeum, ewentualnie pójść do więzienia. Tak, dokładnie. W starym kolonialnym więzieniu z 1860 roku od niedawna działa Muzeum Więziennictwa Malezji. Miejsce nie jest zatłoczone przez turystów i w odróżnieniu od innych tego typu obiektów na świecie daje dość dużą swobodę samodzielnej eksploracji. Zobaczymy tu również część bramy ze słynnego więzienia Pudu w Kuala Lumpur, na którym niedawno powstała nowoczesna galeria handlowa. Jest to niewątpliwie jedna z najciekawszych atrakcji tego miasta. Kilka lat temu to więzienie zostało gruntownie odremontowane i udostępnione do zwiedzania. Cena biletu wynosi tylko 6 ringgitów, tak więc zapraszam do środka. Więźniowie tutaj byli oznaczani kolorami w zależności od stopnia niebezpieczeństwa, jaki stanowili dla otoczenia i strażników. Przechodzimy przez kilka rzędów stalowych drzwi i krat, aby wejść do środka. Możemy właśnie przejść taką samą drogę, jaką kiedyś przechodzili tutaj więźniowie, zanim znaleźli się w swojej docelowej celi.
I zostało tu urządzone też muzeum z ekspozycją starych zdjęć, historią tego więzienia. Zostało ono zamknięte w 2010 roku, więc stosunkowo niedawno. I możemy tu się dowiedzieć właśnie o historiach strażników, więźniów, zobaczyć dużo starych zdjęć. Bardzo bogato zrobiona ekspozycja i nadal jest to zarządzane przez tutaj służbę więzienną. Nawet bilety są sprzedawane tutaj przez strażnika więziennego. Mamy ekspozycję cel, jakie były od czasów jeszcze właśnie angielskich, po te w zasadzie współczesne, kiedy to więzienie zostało właśnie zamknięte. Zapraszam do celi. W niektórych celach zachowały się jeszcze napisy więzienne na ścianach. Są też kalendarze odmierzające czas do końca odsiadki. A wyposażenie takich cel było bardzo skromne, tak więc dzisiaj więźniowie to mają Bizancjum, telewizory, domagają się jakichś konsol do gier i tak dalej. A zobaczcie, co było wtedy. Nocnik, materac, ręcznik, miska na jedzenie, plastikowe łyżki, wcześniej drewniane jeszcze, zanim wymyślono plastik, kubeczek, mydło, pasta do zębów i szczoteczka. I co ważne, szczoteczka taka malutka, żeby nie można było z niej zrobić majchra i kogoś dźgnąć. I to wszystko. A dzisiaj więźniowie narzekają, ciągle jest im mało. Jako że w celach nie było łazienek, więc była taka wspólna umywalnia, tutaj wanna, pryszniców jeszcze nie wymyślono w tamtych latach i tutaj kibel. Tu też opróżniało się nocniki. W całości dopełniają pięknie tutaj wkomponowane odgłosy więzienne, jakieś nagrania z apeli, z musztry więźniów, no i tutaj spacerniak więzienny. Wiadomo, że po pobycie w takich celach trzeba było troszkę rozprostować nogi. No jest i pokój modlitw. I tak wygląda skromny więzienny meczet. Aczkolwiek pewnie była też i kaplica katolicka, no jak była to kolonia angielska, to Anglicy też trafiali do więzienia. W więzieniu nie może również zabraknąć ambulatorium i gabinetu dentystycznego, jako że więźniowie mają bezpłatną opiekę medyczną, bez kolejki, szpitalne łóżka, fotel dentystyczny, więc jakaś tam podstawowa opieka medyczna była. Tutaj znajdował się ekskluzywny basen dla więźniów, więc mogli sobie nawet popływać i prysznice dookoła ściany. Żeby więźniowie się nie nudzili i nie siedzieli bezczynnie, tak mieli warsztaty. Tutaj warsztat krawiecki, szyli sobie na przykład ubrania więzienne i szyto też ciuchy na sprzedaż. Tutaj mamy oryginalne kombinezony więzienne, można sobie przymierzyć, zrobić zdjęcie. Najbardziej niebezpieczni byli niebiescy, więc to jest chyba wdzianko dla mnie odpowiednie. I tutaj taka ciekawostka, akurat eksponat nie jest związany z więzieniem, ale został tu przekazany i umieszczony. Pierwsza kamera w Malezji produkcji japońskiej. Zobaczcie, jak to jest olbrzymie. Sobie sam nie zdawałem sprawy, że pierwsze modele były aż tak duże. W ogóle, żeby to obsłużyć, to pewnie trzeba było kilka osób do obsługi takiej kamery. Porównajcie sobie z dzisiejszym smartfonem, jak posunęła się technologia w ciągu niecałych 100 lat przecież. Jest tutaj ekspozycja zdjęć i przedmiotów odebronych więźniom. Tu na przykład właśnie podczas wypróżniania wyszedł na przykład banknot albo pakiet z narkotykami. Inne artykuły zabrane więźniom, zrobione noże ze szczoteczek do zębów, cały arsenał. Jest nawet model procy, którą były przerzucane jakieś artykuły kontrabandy przez mur więzienny. A tutaj operacje wyciągania więźniom i ukryte w brzuchu. I raczej to jest sekcja zwłok, także chyba komuś pękło z 2010 rok i wyciągnęli z niego po prostu tyle woreczków. No strasznie to wygląda. Tutaj znajduje się pokój widzeń, więc więźniowie byli oddzieleni kratą i dodatkowo szybą, więc nie było opcji, żeby przekazać jakikolwiek przedmiot czy wykonać uścisk, a rozmowy prowadzone były przez telefon. Więc można się tutaj poczuć jak w prawdziwym więzieniu, można się przymierzyć jako odwiedzający i więzień. Są też stare kartoteki więźniów, ich zdjęcia, metryki, rejestr przestępstw i rekordowa ilość więźniów siedziała tutaj w 1930 roku.
Zanim wymyślono tarcze plastikowe z pleksy, służba więzienna używała tutaj tarczy z wikliny do rozpędzania zamieszek. Wygląda to dziś komicznie, ale do 1960 roku tego typu tarczy używano. Są na to tutaj autentyczne zdjęcia. W Azji wszystko kręci się wokół zdjęć, to postanowiono w celach zrobić takie ekspozycje. Można tam sobie pójść, wsadzić głowę i udawać więźnia. Pokój chyba dowódcy zmiany. Też wszystkie księgi wizytujących więzienie. Tutaj jest też safe produkcji japońskiej. Z tej strony właśnie wchodzili odwiedzający. A tutaj jeszcze była kanciapa strażnika, czarne szyby i strażnik sobie przysłuchiwał się rozmowom. W więzieniu trzeba też jeść, więc nie zabrakło i kuchni. Więźniowie sami przygotowywali posiłki. Tak wyglądała kuchnia. Dyspozycja produktów używanych do przygotowania posiłków. I tutaj dość ciekawa konstrukcja, takie półokrągłe drzwi, żeby strażnik mógł po prostu jakby tak wejść trochę na salę i zajrzeć, czy nikt się nie czai za rogiem. Bo tutaj byli właśnie trzymani więźniowie szczególnie niebezpieczni w tych celach. Więźniowie oczekujący na karę śmierci przebywali w takich właśnie odosobnionych celach. Samych pokoi egzekucji nie mogę wam pokazać, bo nie wolno ich filmować, a stoją tu strażnicy. Bo po prostu Azjaci nie potrafią się zachować i robiliby sobie zaraz zdjęcia na szumienicy zapewne. Jest tu też bardzo ciekawa ekspozycja odnośnie różnych sposobów wykonywania kar śmierci. No bardzo makabryczne to jest. Najbardziej mi się podoba dół z jadowitymi wężami. Kilkaset metrów od więzienia znajduje się Fort Świętego Jana, stary holenderski fort z XVII wieku. Holendrzy zbudowali go kilometr od historycznego centrum Melaki po zajęciu tych terenów i odbiciu ich z rąk Portugalczyków. Później fort był wykorzystywany przez Brytyjczyków, a teraz jest zajmowany przez małpy, które tutaj licznie okupują to miejsce. W wielu miejscach Malezji spotkamy małpy. Ja zawsze mam w plecaku czy kieszeni orzeszki, pomarańcze lub banany, którymi chętnie się zajadają. Pamiętajcie, aby nie karmić małp chipsami czy słodyczami oraz nie patrzeć im prosto w oczy, bo odbierają to jako atak. Tym akcentem kończymy krótką wizytę w Malace. Miasto ma do zaoferowania jeszcze dużo więcej, a o jego historii i zabytkach mógłbym wam opowiadać przez kolejną godzinę. Ale czas ruszać w bardziej odludne tereny. Co do samej Melaki, mam jednak mieszane uczucia. Z jednej strony jest to kawał pięknej historii, która wygląda całkiem ciekawie po zmroku, ale z drugiej wszechogarniająca komercja psuje mocno wizerunek tego miejsca. Pomimo tego i tak polecam odwiedzić Melakę i wyciągnąć własne wnioski. Co by nie było, panuje tu klimat, jakiego nie znajdziemy w żadnym innym miejscu na świecie. I jeśli myślisz, że nic cię już w życiu nie zaskoczy, pogadamy jak odwiedzisz Melakę. Na koniec zapraszam do podzielenia się wrażeniami w komentarzu i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!